W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o wypuszczeniu demo przedstawiającego Dash Wallet. Wspomnimy o możliwości zakupu tokenów Litecoin w kioskach Coin na terenie USA oraz poruszymy wątek nawiązania partnerstwa między Zone a Folks Finance. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdania, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Ripple przedstawia raport nowej wartości. W raporcie została przedstawiona perspektywa globalnego wykorzystania i postrzegania rozwiązań krypto w różnych organizacjach i regionach. Osoby, które zapoznają się z całym raportem, dowiedzą się, w jaki sposób przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i osoby prywatne korzystają z zasobów cyfrowych. Kraken informuje, że sieć Ethereum nie przejdzie w tryb offline podczas aktualizacji Merge, jednak należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty tokenów Ethereum oraz innych tokenów na sieci ERC20 mogą zostać tymczasowo wstrzymane przez niektóre serwisy, w tym oczywiście przez giełdę Kraken. Secret Network zauważa, że pierwszy film pełnometrażowy wyemitowany w ich ekosystemie wskazuje na ogromny potencjał NFT. Pierwszym wyemitowanym filmem był film Kevina Smitha o tytule Kilroy Was Here. Binance wita kolejnego prelegenta, który zawita na Binance Blockchain Week w Paryżu. Dyrektora do spraw globalnej komunikacji cyfrowej Christian Louboutin, Eliza Yoshida, opowie o skrzyżowaniu mody i technologii podczas panelu dyskusyjnego, który odbędzie się w drugim dniu tego wydarzenia. Infrastruktura BlockDaemon daje Astro Network oraz innym projektom mocne podstawy do tworzenia dApps. BlockDaemon aktywnie pomaga utrzymać dobry stan parachainów. Od lat BlockDaemon jest niezawodnym operatorem węzłów na Polkadot. Produkty BlockDaemon w wielu parachainach dostarczają płynność oraz umożliwiają staking. Eksplorator kontraktów Tezos Better Code Dev dodał podstawową obsługę protokołu Katmandu. Takie działanie pozwoli na przeglądanie zdarzeń kontraktowych oraz statystyk dotyczących podstawowych wskaźników. Aliten nieustannie rozwija nowe funkcje, aby sprostać potrzebom rynku. Aliten ma zamiar dodać nową sieć do swoich stacjonarnych punktów sprzedaży. Aliten tworzy ankietę i pyta swoich obserwujących, jaka to będzie sieć. Zachęcamy Was do oddania głosu w ankiecie. Do wyboru są sieci Cosmos, Tron, NIR oraz Avalanche. Satoshi Island nawiązuje współpracę z Masterblocks. Masterblocks jest akceleratorem z Lizbony, który zabezpieczył swoją ziemię na południowym wybrzeżu wyspy Satoshi. Dash we wcześniejszych wpisach informował o nowych narzędziach, które zostaną wprowadzone do Dash Wallet. W tym wpisie Dash udostępnia pełne demo swojego portfela w postaci filmu zamieszczonego w serwisie YouTube. Osoby zainteresowane zachęcamy do sprawdzenia nagrania przedstawiającego innowacyjne funkcje tego portfela. Wczoraj Synapse przeprowadziło AMA z zespołem Creo Engine. Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji dotyczących projektu Creo Engine zapraszamy na Telegram Synapse, gdzie można prześledzić odpowiedzi zespołu Creo Engine na zadane pytania. Tokeny Litecoin można już kupić za gotówkę w ponad 10 000 kiosków CoinMe. Kioski CoinMe są dostępne tylko na terenie USA. Zastanawialiście się, dlaczego dostawcy usług finansowych zwracają się do Avalanche, aby zaspokoić swoje potrzeby? Podczas kolejnego webinaru Roy Confino z Lemonade opowie o zrównoważonym rozwoju, skalowalności oraz pracy z zespołem Avalanche. Link do webinaru zostawiamy w opisie filmu. Filecoin przygotowało specjalny artykuł, w którym można przeczytać, w jaki sposób Seagate, czyli światowy lider w dziedzinie przechowywania danych, dostarcza elementy składowe dla dostawców pamięci masowej Filecoin i jak weterani branży przyczyniają się do budowy światowej zdecentralizowanej sieci pamięci masowej. Dziś kończy się możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są tokeny Fame. Zespół Fame MMA potwierdza organizację Burning Eventu, w którym zostaną spalone 2 miliony tokenów Fame. Brave zintegrowało sieć Celo w swoim portfelu. Jest to z całą pewnością bardzo dobra wiadomość dla ekosystemu Celo. Kava przypomina, że oprócz protokołów Kava Rise, które rozwijają się w ich ekosystemie, jest również wiele partnerów infrastrukturalnych, którzy umożliwiają ewolucję w DeFi. Partnerzy Kava zostali wymienieni w animacji, która została dołączona do tweeta. Secret Network rozpoczyna odliczanie do startu mainnetu New York City oraz Cosmoverse Columbia. Mainnet New York City wystartuje za 9 dni, a Cosmoverse Columbia za 14 dni. Zone zostaje oficjalnym partnerem gier Web3 dla Folks Finance. Folk Finance to algorytmiczny protokół rynku kapitałowego ułatwiający korzystanie z usług pożyczkowych. Zone uruchamia na swojej platformie Folks Finance Game Farms. Gracze mogą już farmić tokeny G-Algo, uczestnicząc w specjalnych darmowych poolach. Te farmy gier będą dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy zdecydowali się na G-Algo. Sweet bije kolejny rekord na DAO Maker. Sweet zamknął public save w ciągu 15 minut, zbierając $1 milion.
Mint State Labs cieszy się bardzo z możliwości współpracy ze swoimi przyjaciółmi z Techstars oraz Piranha. Wspomniane podmioty współpracują w ramach ekosystemu SUI, aby zapewnić przydatne i pouczające rozwiązania Web3 dla wszystkich programistów. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jeżeli materiał wydaje się dla Was wartościowy. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!